Trzeba jakoś to zacząć, kurde, dobrze by było od jakiejś grubej ryby. Mamy pierwszego byka! Dzisiaj będą grube ryby, takie jak ten podbierak. Nie, dobra, Michaś, tego nie puszczaj, nie wolno. To się wytnie. Body of clay, shape me how you will. You want me to stay, but I'm built to kill. The sound of your voice, it gives me a thrill. Dobra, chodź Krzysiu, staniemy, musimy jakoś to rozpocząć. Przy ognisku? No. Trzeba tropy zbadać, wiesz? Szum jąknieje, tak? Płonie ognisko w Nie, lesie. ja tutaj wyczuwam obecność spinningistów. Tu byli spinningiści. Oni 7 dni zawsze spinningiści, zanim wypłyną, to siedzą w hotelu. Myją się codziennie, bo to czyściochy są. Oczywiście ze swoimi kobietami, no bo No, jakby było. sami ze sobą się nie myją, nie? Tak, oczywiście, tylko z kobietami. Znaczy z kobietami przebywają w hotelu, a myją się też sami, nie? Nie wnikajmy, kto im myje plecy. Dobra, Michał, nie brnijmy w to dalej. Jakie branie! Czy będę mu zabierze? Jest pierwsza ryba. Ty, no wędkę ci prawie chciało A zabrać. to karp będzie. Karp będzie? Także Krzysiu, szykuj Dobra, ten to ja podbierak szykuję na grubą ten rybę. podbierak, bo to nie ma co się tutaj pipać w szczypę. Nie spodziewałem się takiego otwarcia. Przyjechaliśmy z Krzyśkiem na Jagodno. Cześć. Porównać dwie metody. Metodę federa klasycznego i metod feder. Krzysio sobie wybrał Feder klasyczny. tak, feder klasyczny. Mnie została metoda, z czego też się bardzo cieszę, Jak widać. bo chyba to jest troszkę łatwiejsza tutaj metoda, tak mi się wydaje, przynajmniej łatwiej zarzucać zestaw. W związku z tym, że do federa klasycznego jest więcej przygotowań, do metody jest mniej, więc troszkę szybciej się wyszykowałem od Krzyśka i w oczekiwaniu na niego po prostu zarzuciłem zestaw i ustawiłem wędkę. Nawet chyba stoper włączyłem. Teraz pokazuje 8 minut, więc to branie myślę, że po 6 minutach nastąpiło. Pierwszy zarzut, w ogóle nie nęciłem tego łowiska, zarzuciłem i jest ryba, także mam nadzieję, że to nie będą pierwsze śliwki robaczywki i wydaje mi się, że to będzie karp, to mi nie wygląda na leszcza. Tak, główny nasz zamysł był taki, żeby zapolować na leszcze i liczyć na przyłów karpia, a wygląda, że ten karp się trafił od razu na początku. Tak mi się wydaje, że to raczej nie jest leszcz, nie wygląda mi to na leszcza. Chyba jest w miarę blisko. Pewnie kolejnych ryb Krzysiu mi nie będzie podbierał, bo będzie sam swoje holował, ale Mam nadzieję, że też coś wyholuje. ja też Tobie przyjdę, Krzychu, podbiorę rybę. Jak Dobra. będzie jakaś duża, to możesz na mnie liczyć oczywiście. Dobra. Ale tą pierwszą na dzień dobry podbierzemy wspólnie, zaprezentujemy. No i będziemy polować na kolejne ryby i opowiemy, jaki jest plan na dzisiejszy dzień. Ja już się nie mogę doczekać swoich pierwszych brań. Panie Krzysztofie, uwaga! Za chwilę O będzie... nie, wlało mi się do kaloszka! Uśpiłem jego czujność. Kurde! Dawaj, nie zgodź, dawaj, jest! Mamy to! Dobra, wyschnie mi kalosz, ryba się liczy. Ale piękna ryba. Ale Grubiutki, klop. co? Słuchajcie, bo tam mówiłem o spinningistach, a tam ognisko jest karpiarzy. Oni też 7 dni siedzieli w tym namiocie. Ciekawe, czy coś złowili. Nie. A oni wychodzili z tego namiotu. Tego nie dasz, tego nie dasz. Dobra, słuchaj, jak go, na matę? Ojejku, ty pamiętasz, kiedyś mieliśmy, Michał, ryby z rodu kuleczka karasia, tu mamy karpia z rodu kuleczka. Tutaj ma mięska trochę. Brzuszek jest. Też siedzą w tym namiocie 7 dni, karmią, nie łowią, no to on se jadł. Jak on by miał łuski i nie tych wąsików by nie miał, to tak jak karaś pospolity by był No, wielki. grubiutki, co? No taki klops wielki. Zobaczcie jaki medalion. Piękna I ryba. to jest ryba na rozpoczęcie filmu, na których Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Piękny moment. Zobacz, karasku. Jest super.
Dzisiaj, jak widzicie, moja boczna tacka jest bardzo skromnie wyposażona. Mam ze sobą zanętę Sonubites Power Scopex, pelet F1, taki troszkę pelet, który jest nasączony aromatem F1, taki bardziej słodki, i jeden taki pojemniczek ze wszystkimi kolorami Spike and Wafter. I to jest wszystko, z czego dzisiaj będę korzystał do swojego wędkowania. W związku z tym, że chcemy z Krzysiem porównać metodę i klasyka, ustaliliśmy sobie jeden wspólny dystans, a mianowicie to jest 70 metrów. On nęci 70 metrów na klasyka. Ja też mam zaklipowany właśnie jeden z zestawów na 70 metrów, żebyśmy te dwa dystanse mogli porównać. To są, powiedzmy, takie nasze główne dystanse do łowienia. Ja oprócz tego jeszcze 70 metra mam zaklipowany dystans 85 metrów, więc też mamy z Krzysiem taką umowę, że po jakimś czasie, jeżeli ten dystans 70 metrów nam jakoś nie będzie grał, będziemy czuć, że coś jest nie tak, no to wtedy Krzysio ma jakiś plan B, ja też mam plan B, właśnie to jest te 85 metrów. Ewentualnie dalej, jeżeli nadal się nic nie będzie działo, to będziemy łowić jeszcze dalej. To łowisko jest dosyć specyficzne, bo tutaj to jest łowisko no kill i przyjeżdża tutaj wielu karpiarzy. Niewielu z nich łowi z rzutu, większość łowi z wywózki. No, tu dno jest w miarę płaskie, więc wydaje mi się, że można by było łowić bliżej, no ale jak jest łódka, no to można tą łódką najlepiej pod drugi brzeg wypłynąć. Tak zauważyłem, że tutaj się bardzo często dzieje wśród karpiarzy, więc no, karpiarze bardzo często te swoje zestawy wywożą możliwie daleko od brzegu. Myślę, że gdzieś koło osi łowiska, tutaj jesteśmy na takim dosyć szerokim fragmencie, bo po drugiej stronie jest zatoka. Także myślę, że jeżeli tu gdzieś byli karpiarze, to mogli te zestawy czy pole nęcenia zrobić trochę dalej, dlatego na tym łowisku raczej łowi się dystansowo. A co dzisiaj będzie, to zobaczymy. Słuchajcie, ja dzisiaj przygotowałem 70 metr na klasyka. Tak jak wcześniej Adam mówił, różnimy się właśnie metodą łowienia, nie dystansem. I druga moja opcja to jest taka opcja B, powiedzmy tam, gdzie nie, no będzie jakąś alternatywą, to jest 45 metr. 70 metr ponęciłem grubymi przynętami. Cięta dendrobena, topiony biały robak, trochę kukurydzy, kastera, trochę konopi, więc tam poszły grube przynęty. Zacząłem łowić na 4 grube białe robaki, kawałek dendrobeny. Teraz jeszcze nęcę opcję B, 45 metr i zobaczymy, co będzie. Na razie staram się nie używać zanęt na mączkach rybnych. Staram się używać zanęt klasycznych, do federa klasycznego, ponieważ taki jest mój plan, łowić zanętą klasyczną. Zobaczymy, jak to się rozwinie w trakcie. Jeżeli będzie potrzeba użyć jednak tego zapachu rybnego, mam przygotowaną zanętę F1 Green, słodką i zobaczymy, co to da. Coś mam, ale nie wiem, co to będzie. Na żyłce z takiej odległości to taki trochę jak zestaw z gumą, no ale mam nadzieję, że to nie będzie taki mały leszczyk jak poprzednie. Bo po tym pierwszym karpiu przerzuciłem kilka takich, powiedzmy, kanałowych leszczyków. Piękne ryby, piękny pokrój ciała, piękne łuski, natomiast no, nieduże, małe. Więc obiecujące na przyszłość. No ale nie po to tutaj przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy przetestować nowe wędziska z Prestona. Łowimy na dystansie razem z Krzysiem, więc chcielibyśmy z tego dystansu łowić duże ryby, no bo po to jest metoda dystansowa, żeby właśnie łowić raczej większe ryby, bo te mniejsze można zawsze bliżej brzegu łowić. Ciekawe, co to będzie. Jeszcze się bardzo nie postawiła, więc może się okazać, że to mam najbardziej walecznego z tych małych leszczyków. No nie, tutaj coś tam więcej potrafi i zobaczymy, co to będzie. Leszcz, troszkę większy od poprzedniego, ale leszcz. Już taki złotawy wygląda. Nieduży, a już taki złoty, no. Piękna ryba, to nie jest to, po co tutaj przyjechałem, ale już ją w ręku czuć. A i popłynął.
Słuchajcie, łowimy już trochę czasu, nie wiem, myślę, że ponad godzinę. Z 70 metra na razie mam same drobne ryby. Jakieś okonie, kilka płotek złowiłem, leszczyki takie powiedzmy do 400-300 punktów. Więc na razie tam się duże ryby nie zakręciły. Teraz holuję kolejną rybę. Mam kilka grubych białych robaków. Zobaczymy, co to będzie. Podejrzewam, że to będzie leszczyk też. I nic, no jeszcze będę... Mam jeszcze ten plan B, 45 metr. Donęciłem 70. Sprawdzę ten 45, poświęcę na to trochę czasu i zobaczymy, czy może na tym bliższym dystansie udałoby się złowić jakieś większe ryby. O, jest to leszczyk. Jeżeli chodzi o przynęty, to mam takie spostrzeżenia. To, co pasuje na pewno okoniom, to są dendrobeny. Więc myślę, że może na jakiś czas może zrezygnuję po prostu z dendroben na rzecz białych robaków i kasterów. Może to będzie pasować bardziej leszczom, bo na pewno na haczyk kilka grubych białych robaków pasuje leszczom niż dendrobeny. I rybka, zdrowy taki kanałowy leszczyk. Do wody. Live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. Don't buy plastic flowers when I'm gone. O! 100% ryba. I to już nie jest mały leszczyk. Nie wiem, co to jest, ale to na pewno już nie będzie taki mały leszcz. Na razie to zaczęło się od karpia, później było wiele tych niedużych leszczyków, ale teraz wzięło coś większego. Myślę, że to nie będzie karp, że to też może być jakiś leszcz, ale już troszkę starszy niż te poprzednie. Ewentualnie może być też jaź, bo tutaj też na metodę łowi się jazie. Jak będzie lina albo karaś, oj, to będę szczęśliwy. Może powiem kilka słów o sprzęcie, bo jest na to czas, bo hol z 70 metrów troszkę czasu zajmuje. Dzisiaj jest dzień testowy wędzisk Supera X Distance. Akurat to jest wędzisko o długości 3,80 do 80 gramów. Supera X no to jest seria w Prestonie, która jest bardzo dobrze znana i bardzo ceniona przez wędkarzy. W zeszłym roku została uzupełniona, czy rozrosła się do serii Supera X Super Light. No i w naturalny sposób przyszła kolej na wędziska Supera X Distance. Właśnie to jest jedno z tych nowych wędzisk 3,80. Mam jeszcze ze sobą 4-metrowy kij, który używam do łowienia na 85 metrze. Świetne wędzisko, jeśli chodzi o właściwości rzutowe. Pięknie się nim rzuca. Nie mówię nawet o jego wyglądzie, no bo prezentuje się doskonale, ale ma świetne właściwości rzutowe i fajne ugięcie podczas holu. Jeszcze nie miałem jakiejś takiej bardzo dużej ryby, żeby wygięła prawie pod dolnik, ale ten karpik, co go miałem, to już ładnie to wędzisko wyginał. Ta ryba, którą holuję, też już sobie radzi z wygięciem tego wędziska. Nie wiem, jaką tu szczytówkę. Chyba tu mam 2-uncjową szczytówkę. Doskonale pokazuje brania. Nie muszę się zastanawiać, czy mam branie. Doskonale widać na tej szczytówce brania na metodę. Więc jak na razie odczucia pozytywne. Do tego mam też, myślę, świetnie dobrany kołowrotek Extremity XTR. To jest największy kołowrotek w ofercie Prestona. Długa szpula o dużej średnicy, bardzo szeroka. Dzięki temu podczas jednego obrotu można dużo żyłki nawinąć. Tutaj jest dosyć niewielkie przełożenie, bo 4,6 do 1, co też oznacza, że nie ma takiego dużego obciążenia na mechanizmie. I z tym przełożeniem, z taką szpulą, kołowrotek nawijam podczas jednego obrotu ponad 90 cm, myślę, że niecały metr. Ciekawe, co to za ryba jest, bo ja już ją mam tutaj w miarę blisko. Piękny leszcz, na taką rybę czekałem, jejku, tego potrzebowałem. Zdaję sobie sprawę, że to nie maks, który można złowić w tym łowisku, ale to już jest piękna ryba.
której haul był bardzo satysfakcjonujący. Wygrzbiecony, ojejku, nie można go za grzbiet złapać. W wodzie nie wyglądał na aż tak dużego. Świetna ryba. No piękny leszczyk. Chwilę go podtrzymam. Trzeba ręce umyć, bo trochę mi od siebie zostawił. No i mogę zarzucić po kolejną rybę. Widzieliście przed chwilą, Adam zrobił pięknego leszcza na metodę, więc ja postanowiłem też zmienić coś w swoim łowieniu, bo mam cały czas drobne ryby, więc ta zanęta naturalna myślę, że jest ok na drobne ryby, ale niekoniecznie może wabić te duże, które są przyzwyczajone po prostu na łowiskach tego typu, gdzie dużo wędkarzy też przyjeżdża na metodę, znają ryby pelet, przede wszystkim znają ten zapach, więc i ja spróbuję teraz przejść na zanętę F1, czyli zanętę może nie aż tak mocno tą rybną, mocnym takim zapachem, ale na pewno z nutą tego rybnego posmaku, zapachu. Zobaczymy, co się będzie działo. Będę dokładał też do koszyka, do klasycznego, do open windowa, będę dokładał też po parę peletów 4 mm. Myślę, że taka grubsza frakcja też może zwabić większe leszcze. O, kolejna większa ryba. Branie wyraźne, chociaż nie takie, że zabierało kija, tak jak to mają w zwyczaju czynić karpie, tylko takie poruszanie szczytówką. Nawet chyba delikatne zluzowanie było, co też często czynią leszcze. Po zacięciu ryba stanęła w miejscu, też nie odjeżdżała jakoś szaleńczo, więc to tak wygląda po leszczowemu. Ale leszcze właśnie te duże to były te ryby, na które tutaj głównie się nastawiałem. Tak jeszcze miałem nadzieję i cały czas mam nadzieję, że jakiś piękny jaś odwiedzi też moje łowisko. One też tutaj pięknie biorą na metodę. Duże ryby, ładne i też waleczne. No jest leszcz pod samymi nogami. Nie, to lin. Ale niespodzianka. Lin. No, panie Niemiec, Dzień Dziecka dzisiaj. Oj, pan Misio, który kręci, to będzie szczęśliwy. Ja już go widzę. Odłożę wędkę. Nie wiem, jak go unieść, bo taki jest dosyć śliski, duży. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Mówiłem o przyłowach. Nie wiem, czy mówiłem. Na pewno myślałem. I trafił się piękny lin. Ponad 40 cm na pewno. Później go zmierzę i powiem dokładnie, ile miał. No, przepiękna rybka. Już się wypuszczę, tylko zmierzymy, ile masz. Jaką ty masz długość? Ryba jest bardzo żywotna, więc postaram się go raz, dwa zmierzyć. No 45 cm tutaj akurat. Przepiękny lin, 45 cm. Około. Tak wygląda z mojej miarki. No i go trzeba wypuścić. Piękną rybkę. Piękna rybka. Już śliska jest taka, że go ledwo trzymam. Więc jak tylko da znak, że chce, to pójdzie. Miałem przeczucie, żeby pomimo tego, że są te dlatego, że są te małe ryby, żeby łowić
dużym podajnikiem, nie żałować towaru, żeby cały czas ten towar podawać, bo te małe ryby, no skoro by brały dosyć często, no to można było przypuszczać, że ich jest tam dużo i po prostu wyjadają te granulki peletu. Zobaczymy, jak będą się te większe ryby zachowywać. Na razie brania są bardzo regularne. Te ostatnie 3 ryby, no to w każdym rzucie jeden po drugim złowiłem rybę. Po kilku minutach następowało branie, więc no co świadczy, że to łowisko na pewno przenęcone nie jest. Ciekawe, co teraz będzie za ryba. Chyba nie odważę się wyrokować. Na 99% to nie będzie karp. Poza tym nie mądrzę się, co to może być za ryba, bo nie trafiłem. Jak mówiłem na początku, że zapowiada się piękny dzień, no to rzeczywiście no jest piękny dzień. Pogoda jest fajna, wietrzyk jest nieduży. Troszkę wzdłuż, więc czasami zdarza się, że po zarzuceniu no, ściąga linkę. Przy dużej odległości ma to znaczenie podczas zarzucania, żeby ten wiatr jakoś bardzo nie przeszkadzał w poprzek. Natomiast no, pogoda jest piękna, ryby teraz coraz większe, więc jest super. Mam nadzieję jeszcze, że u Krzyśka na klasyka też tam jego zmiany przyniosą efekt w postaci dużych ryb. Jeśli nie, no to też mamy taką umowę, że po prostu Krzysiek weźmie ode mnie drugie wędzisko metodowe i po prostu u siebie zacznie łowić na metodę. Być może, no nie wiem, pomimo użycia, myślę, selektywnych przynęt, no te duże ryby raczej preferują pelet i produkty na bazie mączki rybnej. Kolejny leszcz, nie jest największy, także cały czas mam co pobijać, chociaż muszę przyznać, że ten lin już mi zrobił dzień. Wezmę ten podajnik na bok i wypuszczam rybkę oczywiście. Przyszedłem do Ciebie. Z darami czy podary? Nie, ja przyszedłem po dary. Ha kurczę. Po dary losu, bo mnie tutaj na razie ogrywasz. To nie ja Cię, Krzysiu, ogrywam, to Cię metoda ogrywa. Nie przegrywasz ze mną. No ja wiem, że umówiliśmy się, że ja łowię na klasyka, ty na metodę. Znaczy ja sobie wybrałem tak, bo miałem możliwość. No ale niestety muszę uznać wyższość tej metody. Słuchaj, zarzucę zestaw i będziemy gadać. Akurat Dobra. będzie czas na to, żeby... Zarzucaj. Łowię tak, jak się umawialiśmy na tym 70 metrze i stamtąd złowiłem wszystkie te duże ryby z tego 70 metra. Ze 2 albo 3 zarzuty zrobiłem na ten dalszy dystans, natomiast tam nic się nie działo. Przyszedł taki moment, że łowiłem tam dalej, bo liczyłem na to, że być może tutaj biorą małe ryby, tam dalej będą troszkę większe. Natomiast zauważyłem jakieś spławy właśnie koło 70 metra. Wydawało mi się, że to jakiś płocie taki. Uznałem to za spław dużej płoci i wróciłem w to miejsce. Tam płoci nie złowiłem, ale za chwilę były te leszczyki. W sumie bardzo często te leszczyki brały, ale też zaraz po tych leszczykach nastąpiło branie tego większego leszcza, później lina, kolejnego leszcza, także 3 ryby z rzędu. Nawet tak się... dystansu. Tak, z tych 70 metrów praktycznie co rzut to tam coś się dzieje. Co rzut to coś się dzieje. Było tak, że miałem jakieś wskazania, nie zaciąłem. Tak jak teraz ryba mi spadła przy brzegu, to nie była jakaś duża ryba, no ale cały czas tak jakby każdy zarzut daje nadzieję na branie. Porównując do tego, co ty masz na klasykach, jak widzę, że biorą te malutkie takie, rybki. tak, okoni też To nie o to tutaj chodzi. No przyjechaliśmy sprawdzić. Myślę, że na podstawie tych kilku godzin łowienia możemy uznać, że metoda tak, to jest na tym łowisku, tak. w tym tak, czasie, to jest selekcja, tak. selekcja ryb. Tak Myślę, jak że też przynęta ma duże znaczenie, bo ja nawet jak chcę założyć dużą przynętę, no, dendrobenę podpartą kilkoma grubymi robakami, to i tak te małe ryby to niszczą dosyć szybko, więc może to też jest, to na pewno u mnie nie pomaga, tak? Te naturalne przynęty, które wabią te małe ryby. być może jakbyś tam łowił, nie wiem, ziarnami, może by był inny temat. To jest temat do przemyśleń. No, dzisiaj tak. ustaliliśmy grube, naturalne przynęty. Tak. I no, widać na te większe ryby pelet jest lepszy. Myślę, że to wynika, Krzysiu, z 2 rzeczy. Po pierwsze, te ryby są nauczone tego, bo tu tak. wielu karpiarzy przyjeżdża, zresztą widać, tam koło nas są karpiarze,
Gdzieś tam po drugiej stronie widzimy jakieś obozowisko. Koło nas już widzimy, że ktoś tam już się czai na te miejsca. Też na i... metodę. Ale już gość przyjechał, ja myślę, że za chwilę tutaj namioty będą wyjeżdżać. A, Tak no. sądząc po stroju, to... Pewnie tak, masz rację. Więc zbliża się... O, patrz. No. Jest ryba. Ale to jest mała ryba. Mała. Widzisz, znowu te małe, tak już się ucieszyłem, że przypłynęły duże, już taki byłem zadowolony, bo 3 z rzędu duże ryby były i kolejna mała. Ale być może trzeba po prostu ten zestaw przerzucać. Branie natychmiastowe, no niecałe 2 minuty. Niecałe, więc no właśnie, bardzo szybko. No widzisz, Łowię dużym podajnikiem, myślę, że trochę tego towaru tam zostaje na dnie. Nawet po braniu tej małej ryby i no i może znowu przyjdzie taki moment, że te Myślę, że większe tak, ryby no, że zaatakują. parę ryb znowu większych przypłynie i je uda się złowić. No dobra, nie będę Cię trzymał, czyli przed zarzuceniem jeszcze Ci oddam wędkę i trochę peletu i przynęt. No przyszedłem, zobacz, podary z pojemniczkiem. Dobrze, już Ci daję. A będziesz chciał też zanętę? Nie, bo zanętę mam. Dobrze. Dziś ja mimo nawet, że przeszedłem na zanętę na mączce i nawet dodawałem ten pelet 4 mm, to i tak nie udało się. Zastanawiam się, czy jak to by było w czasie. W czasie, no właśnie. Bym łowił cały czas, nie? Tak, czy na przykład, nie wiem, po tych 2-3 godzinach te małe rybki gdzieś tam by już się objadły, odpuściły. Być może duże ryby by zapragnęły jakiejś zmiany diety Może. z tej proteinowej na co innego. Może Będziesz tak. musiał sobie ogarnąć tutaj, nie wiem, będziesz też na 70 metrze łowił, może warto Myślę, spróbować tak, w tym 70, miejscu. no jest tam Chcesz polecone. Chcesz ten duży podajnik? A Ty masz w ogóle... Wiesz foremkę? co, może wziąłbym jakąś foremkę, tą łezkę. Co, banjo? Możesz, tak, mogę Ci w ogóle banjo dać jak chcesz. No, to ja może bym łowił banjo, ty byś Dobra. łowił tym dużym, a ja bym wziął banjo i 60 banjo foremkę. masz z tym. Albo daj, to Ci założę od razu. Foremki nie będę zakładał. Nie. Także masz tutaj już 60, jest przypon. Przynęty wybierz sobie jakie chcesz. Ja teraz łowię na pomarańczowe i miałem wrażenie, jak zmieniłem na pomarańczowe, to te duże ryby były na pomarańczową kulkę, Aha. na chocolate orange. Okay. Ale teraz znowu biorą te małe, więc za chwilę znowu zmienię. A wybierz sobie jakie chcesz, no bo mam pełen zestaw, więc Dobra. jak to mówił mój ulubiony bohater filmowy, się panie częstują. Z jakiego to było filmu? Daleko od szosy. Kurde, to ja widzisz to. No widzisz, to trzeba obejrzeć, bo to jest piękny Nie no, ja film, pewnie piękna oglądałem historia. ten film. To ja już sobie wybieram przynętę. Tylko tutaj jest zaklipowane na 85 metrów. No to ja sobie zaraz To sobie tam po swojemu zrób. Możesz mi tutaj nałożyć Tak. troszkę peletu. Wiesz co, jak ty łowisz na te, ja wezmę wyprane, bo tego pierwszego karpia złowiłeś na wyprany kolor. Tak. To może wezmę taki kolor i jakiś taki różowy, ok? Bierz co chcesz, Krzysiu. Dobra. Możesz wziąć z Te dwa, każdego sobie. nie, spróbujemy na razie te 2 kolory. Ja też teraz No tyle. zmienię, mam żółty przygotowany. Dobra, wziąłem od Adama zestaw dużej ryby i idę spróbować polować na dużą rybę. No, trzymam kciuki. Siedzę sobie spokojnie na rybach. A tu przychodzi pan. Dzień dobry, panie Adamie. Straż Kontroli Uprawnień Wędkarskich. Proszę przygotować dokumenty do sprawdzenia. A ja jestem na to gotowy. Mam zezwolenie. Zobacz, jakie mają zdjęcie. Czekaj, tutaj jest dane osobowe. O, to sprzed 20 lat. Dziękuję. Trochę ci broda urosła. Nie, no fajnie, że tutaj jest kontrola. No na tym to polega, żeby łowisko było pilnowane przy takiej presji. No dawaj Krzysia, ty tu... Ja bym ci mandat dał. Co? Nie wiedziałem, że kręcicie, a my tu, że tak powiem, właśnie Proszę. Złapaliście? Tak, przed chwilą. Ale ty co tu stoi? A BMK czeka.
Ale coś wam pomóc? Nie. Dobrze, już My sobie radzimy. dobrze. Tu akurat, że tak powiem, sobie radzimy bardzo dobrze. Ale jak to się zliczy? Tutaj moje. Dobra. Nie, nie, bez kwitu. Przed chwilą była kontrola, ja tam się śmiałem, że panowie jakoś śmiesznie nazwałem tą kontrolę, natomiast no, to była bardzo poważna kontrola. Zresztą tak jak zawsze na Jagodnie, to jest, myślę, świetnie pilnowany zbiornik. Presja jest duża, ale też no, mam takie poczucie, bo kilka razy byłem tutaj kontrolowany, więc no, są ludzie, którzy dbają o ten zbiornik. Przyszedł rosły, barczysty mężczyzna z wielkim uśmiechem. Poprosił o dokumenty. Chwilę wymieniliśmy uprzejmości i zapytaliśmy właśnie go tutaj o kontrolę. No i powiedział, że właśnie przed chwilą złapali kłusowników, jakąś, nie wiem, grupę, czy jednego, czy kilku wędkarzy, którzy przyjechali sobie na ryby bez żadnych papierów, bez żadnych uprawnień. Oprócz tego mieli chyba jakieś sprawione ryby, zresztą ja tutaj zauważyłem wcześniej, że tu pływają jakieś wnętrzności ryb. Koło mnie tak się właśnie zastanawiałem, o co tu chodzi, więc być może jacyś mocno nieuczciwi wędkarze, ale patrząc na profil ręki tego pana i jego gabaryty, to, to raczej stąd nie odjadą bez mandatu. To myślę, że mu się nie wymknie. This is a love song. Despite what you think, no matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up on you. Bardzo uprościłem wybór podajników do dzisiejszego wędkowania. Postawiłem na podajniki Duraflat wielkości L oraz XL. Początkowo myślałem także o podajnikach Banjo XR, ale na nie nie łowiłem. Później akurat Krzysiek wziął metodę i zabrał te podajniki, więc tak jakby one u mnie leżały, ale nie były mi potrzebne podczas dzisiejszego wędkowania, bo praktycznie większość mojego wędkowania odbywa się przy pomocy podajnika wielkości XL. To jest 60-gramowy podajnik, idealny, myślę, do zarzucania zestawu na tak duże odległości. Ale mam też ze sobą i kilka razy też zarzuciłem podajnik 60-gramowy Duraflat, ale w wielkości large. To jest nowy podajnik w ofercie Prestona, bo do tej pory największe podajniki, najcięższe podajniki tej wielkości miały masę 45 gramów. Od niedawna dostępny jest podajnik 60-gramowy i myślę, że on do takiego dystansowego łowienia, naprawdę dystansowego, no bo 70 metrów to jeszcze nie jest taki ekstremalnie duży dystans i ten podajnik duży XL tam dolatuje. Natomiast jeżeli miałbym łowić na jeszcze większym dystansie, to na pewno sięgnąłbym po podajnik L-kę, no bo ma, proszę zobaczyć, ma dużo mniejszą objętość. Nawet jak jest obklejony, no to on stawia dużo mniejszy opór podczas lotu i dzięki temu może dalej pociągnąć nas zestaw. Jak wiecie, wziąłem od Adama metodę. Wziąłem od Adama koszyczek Banjo XR, 60 gramów. Zostałem na 70 metrze, ponieważ uznałem, że tam jest na tyle już ponęcone to łowisko przygotowane, że nie ma co szukać nowego placu do łowienia. Oddałem na razie kilka rzutów, były jakieś pierwsze wskazania. Łowię na pelet 3-2 mm i dokładam czapkę z zanęty. Spróbuję jeszcze nawet połowić na samą zanętę, zobaczymy, co będzie się działo. I pożonglować jeszcze przynętami. Na razie taki wyprany pomarańczowy kolor, na który Adam złowił w pierwszym rzucie karpia, więc zobaczymy, co będzie się działo. To jest kolejna ryba, nie jest jakaś to duża sztuka, tak mi się wydaje. Sam ciekawy jestem, co to będzie za ryba.
Wspomniałem wcześniej o wędce, o kołowrotku, natomiast nie wspomniałem o zestawie końcowym, który używamy, bo dokładnie taki sam zestaw jest u mnie, jak i u Krzyśka na wędzisku. Na kołowrotku Extremity XTR mam nawiniętą żyłkę 0,23 mm i do tego dowiązane 10 metrów strzałówki 0,28. To leszczyk jest. Żyłka 0,28, strzałówka do takiego koszyczka 60-gramowego jest odpowiednia, wytrzymuje. Przypuszczam, że... Jeszcze myślałem, że zdążę, ale był szybszy ode mnie. Nie był to duży leszcz, taki myślę pod kilogram. No ale wygrał. Tak wygląda mój zestaw już na tej strzałówce. O strzałówce odpowiedziałem, czyli żyłka 0,28. Na tą żyłkę 0,28 mam nałożony długi trzonek, 18 cm trzonek z taką gumką zakończoną tak jak lotki. Dzięki temu długi trzonek z tymi lotkami ładnie stabilizuje ten podajnik w locie. On szybciej się ustawia, bardzo łatwo, ładnie leci równo w powietrzu, nie ma tendencji do jakichś zawirowań. No i na końcu przypon. Ten przypon muszę wymienić, bo już tak widzę, że jest troszkę zwichrowany, a cały czas liczę na to, że weźmie jakaś duża ryba, więc zakładam świeży przypon. Branie było na białego, ostatnio łowiłem na białego, więc Pineapple and Coconut w kolorze białym. Na bagnecik. A może jeszcze założę podajnik. Nie, no nie zarzuciłbym bez tego podajnika. Podajnik w największym rozmiarze. Nabijam klasycznie, czyli troszkę peletu, przynęta, reszta peletu. Czapka z zanęty. Tak to wygląda. Jak widzicie, dosyć taka duża kulka. Znaczy kulka to nie jest kulka, ale duża jest ta kubka, którą tam podaję. Zanęta najprawdopodobniej niknie, czy tam rozwala się przy uderzeniu o powierzchnię wody, natomiast reszta tej zawartości ląduje na dnie. Zanęta tworzy chmurkę, która, mam nadzieję, wabi ryby w moje łowisko. Wspomnę też może o technice zarzucania na dużą odległość, bo to jest bardzo ważne. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy na filmach na kanale Preston Innovations Polska, natomiast zdaję sobie sprawę, że takiej wiedzy nigdy nie za wiele, bo są nowi wędkarze, świeży, którzy po raz pierwszy się z tym stykają, z dystansowym łowieniem i może im się to przydać. Według mnie, żeby rzucać celnie na dystansie, oprócz dobrego sprzętu, o którym wspomniałem, czyli wędzisko, tak jak w tym przypadku Supera X Distance, czyli wędzisko przeznaczone do zarzucania zestawu na dużą odległość, kołowrotka o dużej średnicy, szpuli, długiej szpuli, odpowiedniej żyłki. Akurat ja mam tutaj żyłkę 0,23 i zdaję sobie sprawę, że na 70-80 metrów to wystarczy. Jeżeli chcielibyście łowić dalej, no to myślę, że żyłka 0,20, jestem przekonany, że żyłka 0,20, a nawet 0,18 mm byłaby dużo lepsza. Ona lepiej schodzi ze szpuli, można tym dalej zarzucić zestaw, ale jest obowiązkowa strzałówka. Strzałówkę ja robię z żyłki 0,28, 10 metrów tej strzałówki. Na końcu zestaw z lotką. Dosyć duże obciążenie, żeby sobie dobrze radziło w powietrzu, w locie. Teraz wymagania dotyczące wędkarza. Po pierwsze stabilna pozycja, czyli akurat ten mój kosz, to moje stanowisko jest stabilne, ono się nie kołysze, więc ja się pewnie czuję na nogach. Prawą nogę sobie wystawiam troszeczkę do przodu, zapieram się tutaj na koszu, mam taką belkę troszkę wystającą nad podnóżek, nad platformę, więc ja się na tym opieram. Jestem właśnie skierowany tam, gdzie będę zarzucał zestaw. Po drugiej stronie mam obrany punkt, najwyższe drzewo w lesie, które się znajduje i w tym kierunku zarzucam zestaw. Żyłka jest zaznaczona na klipie, więc do tego klipa mi musi dolecieć. No i teraz trzeba machnąć. Wędziska dystansowe mają bardzo długi dolnik, więc trzeba z tego skorzystać. Prawą ręką trzymamy przy kołowrotku, lewą ręką za końcówkę tutaj. Prawa ręka
powiedzmy pcha, lewa ciągnie i to wszystko razem musi ze sobą współgrać, dzięki temu można daleko zarzucić zestaw. Że może się uda nie urwać przy zrzucie, bo to jak się robi do filmu, to różnie bywa. O, akurat wiaterek jest, także żeby nie było tak łatwo. You were the top that eclipsed the room. I was the one who Próbuję arrived too różnych soon. przynęt teraz w czasie wędkowania. Te największe ryby złowiłem na pomarańczowe, później po tych większych rybach było kilka małych, też na pomarańczowe, więc zacząłem kombinować. I tak naprawdę no nie mogę się wstrzelić. Na różowego nic nie miałem, na zielonego też nic się nie zadziało. Teraz założyłem, na żółtego coś tam, jakieś brania miałem, teraz założyłem białego i to jest druga rybka na białego waftersika. Ale to nie jest jakaś bardzo duża ryba, więc nie wiem, chyba będę dalej kombinował. Jeszcze mam tutaj na półce czerwone kuleczki, opisane jako, co to jest to czerwone? Power Scopex, więc jeszcze ten Power Scopex spróbuję, bo na razie mam okazałą rybę, naprawdę. Nic nie mów. Taki to jest okaz. TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors. Yeah. Znowu doczekałem się brania, ale chyba też nie będzie duża ryba. Dzisiaj to w ogóle się nie powinienem mądrzyć, jeśli chodzi o wielkość ryb, bo i o gatunek, i o wielkość, bo przed chwilą ten leszczyk mnie tak znokautował wielkością swoją. Nie spodziewałem się. Najmniejsza dzisiaj rybka. Ona była zapięta obok pyska, więc jak ją holowałem, to ona szła tak jakby bokiem i sprawiała wrażenie dużo większej. No i mnie nabrała. Także teraz myślę, że mam niedużego leszczyka. Jak będzie duży, znaczy duży na pewno nie będzie, ale jak będzie większy niż najmniejszy, no to będę się chyba cieszył. Ciekawe jest to, że nie ma regularnych brań tych większych leszczy, czy tam większych ryb. Nie pojawiły się w ogóle jazie w łowisku. Tylko właśnie pojedyncze jakieś większe leszcze, dużo małych leszczy, pojedyncze większe, lin. Lin robił robotę dzisiaj. No i karp na starcie, to też ciekawa rybka. Kilka takich leszczyków już dzisiaj miałem, tej wielkości, no ale poluję wiadomo na większe, więc tego wypuszczam. Dzisiaj dosyć duża konkurencja na zbiorniku jest. Przyznam się, że wiem, że w weekendy tutaj jest duża konkurencja, więc ja najczęściej jak tutaj przyjeżdżam, to unikam weekendów. Staram się przyjeżdżać w środku tygodnia, wtedy jest dużo luźniej. No ale dzisiaj na film przyjechaliśmy w tygodniu. Liczyliśmy, że będzie mało ludzi i w ogóle wybraliśmy sobie inne miejsce do wędkowania, natomiast no, to miejsce było zajęte, bo są zawody. Prawie połowa zbiornika na tamtym brzegu jest zajęta ze względu właśnie na zawody. Po tamtej stronie widzieliśmy jakichś obozujących wędkarzy, więc przyjechaliśmy na tą stronę, na której jesteśmy. No i myślę, że jesteśmy w tej drugiej części dalej od zapory. Chcieliśmy gdzieś łowić bliżej zapory, ale tam było dużo więcej wędkarzy, więc wybraliśmy pierwsze wolne miejsce, jakie było. I tak naprawdę jedno z niewielu wolnych, więc cieszę się, że chociaż tutaj znaleźliśmy miejsce. No i przy tak dużej konkurencji udaje się złowić jakieś ryby. Gdy wędkarzy jest mniej, szczególnie karpiarzy jak jest mniej, no to myślę, że jest większa szansa. Karpiarze jednak po pierwsze robią wywózki na duże odległości, a po drugie sypią dosyć dużo towaru i ten towar jest przeznaczony zarówno na karpie, ale też wiadomo, wyjadają go i leszcze i inne ryby, na które no, nastawiam się łowiąc na metodę. Słuchajcie, ja się dzisiaj czuję pokonany przez Jagodno. Niestety łowisko mnie pokonało.
Dlaczego tak mówię? Bo po prostu nie złowiłem żadnej dużej ryby. A łowimy już ładnych parę godzin. Jadąc tutaj i myśląc o łowisku no kill, myślałem, że ryby po prostu będą bardzo proste do złowienia. Będzie ich dużo i nie będzie problemu z tym, żeby porównać te dwie metody, które przyjęliśmy. Metod feder czy feder klasyczny. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż taka różnica, że nie uda mi się złowić nawet leszcza około kilograma. Łowiąc na zanętę klasyczną z takimi przynętami powiedzmy normalnymi, tak jak do federa klasycznego, dendrobeny, białe robaki. Nie używałem też ochotki i jokersa, bo wyszedłem z założenia, że po prostu, żeby nie mieć tych małych ryb też, ale niestety nie udało się zwabić leszczy. Więc mogę się czuć pokonany, ale też wyciągam z tego jakieś wnioski, ponieważ jest to łowisko, na którym też wędkarze dużo stosują peletów, dużo stosują kulek. Tu przyjeżdża mnóstwo karpiarzy, którzy wywożą swoje zestawy, niekoniecznie łowią z rzutu, więc te ryby też myślę, że są odciągane dosyć daleko od brzegu, gdzie federem klasycznym nie da się tak daleko rzucić dobrze i celnie. Metodą na pewno jest się w stanie lepiej łowić, lepiej celnie łowić i dalej. Więc jest to dla mnie jakaś lekcja. Natomiast mimo wszystko te ryby bardziej reagowały na selektywne przynęty. Nawet pelet, prawda, którym było nęcone od początku, ale i przynęty na haczyku. Mam na myśli te kulki różnych kolorów, więc to na pewno też były przynęty, jak ta ryba widziała, duża, nawet jak ich było mało w łowisku, bo też tych ryb dużych nie padło dużo, to ryba od razu widziała tą dużą przynętę i była chętniej ją pobierała. Myślę, że następnym razem, jakbym tu przyjechał, podszedłbym używając jednak jokersa i ochotki, może łowiąc na przykład gliną. Jedno miejsce ponęciłbym gliną z jokersem, takie klasyczne łowienie leszczy. Drugie, myślę, że ten dystans, tak, te 70 metrów byłoby ok, ale przynęty, jakie bym zastosował, to na pewno glina, jokers i ochotka. Czego dzisiaj nie zrobiłem, bo wyszedłem z założenia po prostu, żeby łowić duże ryby grubymi, selektywnymi przynętami. Tak trochę się przysłuchiwałem temu, co Krzysiek mówił, że Jagodno go pokonało. Ja bym tak raczej tego nie określił i nie zgadzam się z Krzyśkiem w tym temacie, bo sam niejednokrotnie, nawet powiedzmy o takiej normalnej porze, czyli nie zimową porą, tylko w takich miesiącach, gdzie normalnie ryby biorą, też zdarzało mi się stąd wrócić, powiedzmy, o przysłowiowym kiju. Także ja wiem, że to jest kapryśna woda i można po prostu nie złowić ryby. Ale też dzisiaj mieliśmy zadanie do wykonania. Naszym zadaniem było porównanie dwóch metod. Porównanie federa klasycznego i metody. Łowiliśmy na tym samym dystansie. Przez większość czasu i ja, i Krzysiek łowiliśmy na 70 metrze, więc myślę, że to było w miarę miarodajne takie porównanie dwóch bardzo popularnych metod połowu. I dzisiaj jednoznacznie wyszło, że feder klasyczny był skuteczniejszy. U mnie oprócz tych małych rybek wpadło kilka większych ryb, piękny karp, lin, kilka leszczy, więc to był na pewno udany dzień. Jeszcze on się nie kończy, więc liczę, że jeszcze coś dzisiaj weźmie. Ale się przyjął ładnie. Wygląda na to, że znowu jakaś większa ryba odwiedziła to moje stanowisko. Nie wiem, czy poprawne wnioski wyciągam, ale miałem, tak jak na początku wspomniałem, przygotowałem sobie dwa wędziska, żeby łowić 70 i 85 metrów od brzegu. I zdecydowanie lepsze, w ogóle nieporównywalnie lepsze jest to miejsce 70 metrów, na którym głównie wędkuję, które donęcam i pilnuję, żeby tam coś było w łowisku. I myślę, że
to donęcenie jest ważne. Po tych 3 dużych rybach, które wcześniej miałem, nagle zrobiła się cisza. Znowu powinienem donęcić. Myślę, że popełniłem błąd taki, że tego łowiska nie donęciłem. Zbyt długo czekałem i no, przewalałem te małe rybki. Jakiś czas temu znowu dałem z 6 podajników w to łowisko. Poszedłem na dalszy dystans, tam wykonałem ze 3 zarzuty, nic się nie wydarzyło, wróciłem tutaj i teraz mam jakąś większą, kolejną większą rybę, więc myślę, że trzeba pilnować tego donęcania. Zmniejszyłem też podajnik do elki, no bo łatwiej mi się zarzucało elkę w tym wietrze, ale to też chyba był błąd. Powróciłem znowu do XL-ki i jest większa ryba, więc tak jakby trzeba było pilnować, żeby w tym łowisku cały czas był towar, cały czas, jak nic się nie dzieje, to trzeba je donęcać. No takie mam teraz wnioski po wędkowaniu, więc podczas następnego wędkowania tak bym do tematu podszedł. Też tu już odejdę od tematu nęcenia, bo myślę, że to zostało wyczerpane w tej mojej wypowiedzi, ale zwrócę uwagę na żyłkę. Muszę się przyznać, że jak sobie 2 dni temu przygotowywałem sprzęt na tą wyprawę, to nawinąłem na kołowrotki dystansowe żyłkę 0,23. Ja do metody bardzo lubię żyłkę 0,23. Pancerna żyłka, którą nie sposób urwać. Natomiast no, do łowienia na dystansie na pewno się nie nadaje. Tutaj no, mam problem, żeby dorzucić do 85 metrów, gdzie widzę, że wędzisko jest ładnie załadowane, że oddało bardzo dobrze, ale też widzę, jak ten podajnik wylatuje z tego, z kołowrotka i widzę, jak ten podajnik gdzieś tam w locie gaśnie właśnie przez to, że ta żyłka grubsza przy wychodzeniu z kołowrotkach jakieś ma większe opory niż żyłka cieńsza 0,20 czy nawet przy ekstremalnych odległościach 0,18. Ja zazwyczaj właśnie 18 łowiłem, więc to jest zasadnicza różnica grubość żyłki dystansowej. To trochę tak odkrywam Amerykę, ale myślę, że dla tych wędkarzy, którzy sobie do końca nie zdają sprawy, że to może mieć taki wpływ na odległość rzutu, linka na kołowrotku, uwierzcie mi, ma to ogromny wpływ. Ciekawy jestem, co to będzie za ryba. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłem, tak jak z tym malutkim, tym takim leszczyczkiem, co rozbawiłem Michała i osoby, które stały za mną za plecami. Myślę, że będą gdzieś w gronie rodzinnym i znajomych śmiać się z Niemca, jak to umiał ocenić wielkość ryby. No ale nic, no. Nikt nie jest doskonały. Chyba poluzuje nawet z hamulca, bo ta ryba zaczyna tutaj troszkę szarpać. Ciekawe, co to będzie. Chciałem jazia, może będzie jaś. A może kolejny lin, a może złoty karaś. Nie wiem, właśnie to jest piękne takie wędkowanie, że do końca nie wiadomo co i jak. Tak jak w latach 70. nie wiadomo było, co się urodzi, syn czy córka. Dopiero w momencie narodzin się okazywało. Myślę, że to jest ryba, po którą tutaj przyjechałem. Warto było czekać, żeby taką piękną, złotą rybę Wam zaprezentować. No cudowna ryba. To jest to. Chodź, złoty kawalerze. Piękny, złoty leszcz. Może nie największy w tym zbiorniku, ale piękny. Zobaczcie, przepiękna ryba. Pięknie walczy. Zasługuje na wypuszczenie. O, plum plum. Pomachał mi na do widzenia. Trochę się ubrudziłem, ale już jestem czysty. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Pewnie kolejnych ryb Krzysiu mi nie będzie podbierał, bo będzie sam swoje holował, ale Mam nadzieję, że też coś wyholuje. ja też Tobie przyjdę, Krzychu, podbiorę rybę. Jak Dobra. będzie jakaś duża, to możesz na mnie liczyć oczywiście. Mam nadzieję, że też coś wyholuje. Ja też Tobie przyjdę, Krzychu,